Dzisiaj kontynuujemy zwiedzanie Casamance. Jesteśmy na północnym brzegu rzeki i zmierzamy do wioski Avignon. Zatrzymaliśmy się na chwilę, bo zwróciła moją uwagę taka oto roślina, której owoce nieco kawy przypominają, chociaż są większe oczywiście niż owoce kawy, ale że tak się czerwienią, jak dojrzewają. Nazywa się to, Małgosiu, przypomnij, Mafudziu? Kuraban. Kuraban. I owoc jest czerwony, a w środku taki różowawy. I on nie jest niejadalny ani trujący. Można go jeść, ale jest niedobry rzekomo. Mafudziu mi powiedział. Natomiast upodobały go sobie króliki zające. Ten krzew tutaj to z kolei busent i służy do tradycyjnej, czy jest wykorzystywany w tradycyjnej medycynie ludzi dziola jako środek profilaktyczny, który ma uszczec przed różnymi chorobami. Notabene przed chwilą zwiedziliśmy, czy odwiedziliśmy wioskę Bagnonia. Zaraz zobaczycie parę zdjęć stamtąd. No, zajechaliśmy do Avignon. Niestety już słońce zaszło, także nie zrobimy zdjęć. Musimy tu wrócić innego dnia, a okazuje się, że to jest chyba najpiękniejsza część regionu Casamance, który już sam w sobie jest najładniejszą częścią, prowincją Senegalu, bo jest tu pełno zieleni, wszystko jest takie piękne, zielone, owocują różne drzewa i to nie tylko te popularne, znane w Europie, tak? Takie jak mango, które widzicie tam. Owocuje, to jest drzewo mango, widać ma owoce. Tu też po prawej wszystko mango, ale dzieci mają... Udało się. Jesteśmy na audiencji Sidi Loumbaya Djeju. To król Kasy, tradycyjnego królestwa, które leży w obrębie prowincji Casamance w Senegalu. Była to bardzo ciekawa audycja, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, mianowicie, żeby zostać królem, trzeba należeć do jednej z 5 rodzin, spośród których tradycyjnie się wybiera króla. Te 5 rodzin mieszka w 17 wioskach rozsianych po całym Casamance. No i król nie pobiera za to żadnego wynagrodzenia ani od rządu, ani od ludu. Natomiast jest takim królem społecznym. Pomaga ludziom w przypadku, gdy komuś brakuje jedzenia, czy jego syn musi iść do szpitala, może również wspomóc finansowo. Ponadto rozsądza spory. Zanim ktoś pójdzie na policję czy do prokuratora, idzie wpierw poradę do króla, żeby osądził jakiś tam spór. Król panuje już tu ponad 24 lata, dlatego że został intronizowany 17 stycznia 2000 roku. Widzicie również jego krewniaka. To jest król, dla niego jest wujkiem, tak? I on z kolei należy do rodziny, która wybiera tego króla. Natomiast sam proces wyboru króla jest niestandardowy, dlatego że odbywa się to w ramach ceremonii duchowej, tak? Metafizycznej i po prostu ludzie wiedzą, gdy dostają znak od przodków czy innych duchów, że to będzie nowy król. Tak to tutaj wygląda, także jego rola jest raczej tradycyjna, ale na pewno jest to bardzo ciekawe. On tutaj przyjmuje na granicy Świętego Lasu. Do Świętego Lasu nie tak łatwo się dostać, co więcej, jak człowiek się tam dostanie, jest zakaz używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych. Tam odbywają się często ceremonie. Ostatnio, gdy tu byliśmy, widzieliśmy ludzi z bębnami, którzy właśnie się wybierali do Świętego Lasu. Także jesteśmy wdzięczni. Król gdzieś zniknął, już poszedł, ale audiencja się odbyła. Było to bardzo ciekawe dla nas doświadczenie.
Oto pani Sengor Animata Rosalie, pierwsza żona króla, czyli królowa Kasy. A jesteśmy teraz w ich domu. Spójrzcie, z drugiej strony leżą worki z rybem. Kiedy biedni potrzebujący nie mają co jeść, przychodzą tu i król im daje. Także jest to król społeczny, nie jak król Karol, którego majątek to $1 miliard, tylko król, który dzieli się z ludźmi. Spójrzcie, tutaj jest spichlerz, w którym gromadzi się ryż. Jest tu naprawdę dużo tego ryżu. No i on później jest pakowany do worków, które rozdaje się potrzebującym, ludziom, którzy nie mają no, jak wyżywić członków swoich familii. Jesteśmy w warsztacie przyjaciela z czasów dzieciństwa Machutów Ziegensowe. Naprawialiśmy samochód trochę. Podwyższył nam przednie zawieszenie. Wymienił olej z filtrem oleju oraz filtr powietrza. Dodatkowo problemem jest to opona. Okazało się, że znosi kierownicą, dlatego że ten cały mor nie tylko nam sprzedał naszą własną tylną oponę, ale sprzedał nam przednią w postaci bugla. Zobaczcie, jaki jest wydłużony, nie? I to sprawia, że no, znosi kierownicę. Jesteśmy u wulkanizatora w Ziegenszor, w jego zakładzie i próbujemy naprawić oponę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przy okazji zadzwoniliśmy do naszego przyjaciela, honorowego konsula Francji w Senegalu i przyśle nam jutro nową tylną oponę. Wczoraj po 2 dniach otrzymaliśmy wreszcie oponę od honorowego konsula Francji w Senegalu z Tambacoundy i dzisiaj ją zmieniamy w Ziegenszorze. Pola ryżowe to nieodzowny element krajobrazu w Casamance. Jest tak dlatego, że jest tu więcej wody niż w innych częściach Senegalu. No, teraz nie jest sezon na ryż. Jego zbiory w Casamance kończą się w okolicach grudnia, ale można oglądać i wyobrazić sobie, jak ten ryż wygląda w trakcie wegetacji. Nie powinien dziwić fakt, że z polami ryżowymi sąsiadują zarośla namorzynowe. Właśnie odbyliśmy audiencję z kolejnym królem, tym razem z królem wioski Esau, położonej na południowy zachód od Usuje. Oto Silon Debil Sambu, król już panujący już ponad 10 lat, gdyż został intronizowany tak w kwietniu 2014 roku w wiosce Esau. No i pochodzi z tej samej rodziny co król Kasy, król urzędujący w Usuje, u którego byliśmy na audiencji kilka dni wcześniej. Na granicy wioski znajduje się także święty las, w którym król odbywa ceremonię z udziałem duchów. No i jeśli chce on podjąć jakąś decyzję dotyczącą całej społeczności Esau, powinien skonsultować wcześniej tę decyzję z królem Kasy w Usuje. Jest od niego młodszy i ma mniej żon, tylko 2, czyli są tutaj 2 królowe Esau. Była to bardzo ciekawa audiencja. Droga za Esau się kończy, dlatego że tu biegnie Bolong. Czyli Bolong, pamiętacie, to jest odnoga rzeki
tak się je nazywa w zachodniej Afryce. Tu jest to odnoga rzeki Casamance. Ona tu meandruje w kierunku zachodnim, natomiast później odbija w kierunku południowym i wpływa do Gwinei Bissau, która jest niedaleko stąd, ale również jej północny kraniec płynie przez Katakalus i później łączy się naprzeciwko Ile de Caraban z rzeką Casamance i jest to blisko jej ujścia do Atlantyku. Natomiast we wschodnim kierunku Bolong prowadzi do Parku Narodowego Basse Casamance. Jest to bardzo ciekawy park, dlatego że on ma inny rodzaj lasu, gwinejsko-kongijski, o ile dobrze pamiętam, w przeciwieństwie do gwineo-sudańskiego, o ile dobrze pamiętam, który dominuje w Senegalu, czyli dla laika to bardziej taki rainforest, bardziej egzotyczny. I występuje tylko w tej części Senegalu, tak? Ale Park Narodowy Basse Casamance jest niestety zamknięty dla turystów, dlatego że jeszcze niedawno urzędowali tam rebelianci z Frontu Wyzwolenia Casamance i część terenu jest wciąż zaminowana. Jesteśmy w domu czyimś w Essau. No i kupiliśmy ostrygi. Tutaj działa prawo rzadkości. Jedno z czołowych praw ekonomii. Dlatego cena ostryg jest bardzo niska, dlatego że widzieliście przed chwilą zatoczkę, czy byliśmy nad rzeką, nad Bolong, tak? I tam te ostrygi są łatwo dostępne, dlatego kupiliśmy 5 porcji za jakieś niecałe 20 zł, a w Europie by to kosztowało w restauracji może ze 100 euro. Pamiętacie, gdy na przełomie stycznia i lutego byliśmy w Farafeni? Pojechaliśmy wówczas na wycieczkę i pokazałem wam drzewo nerkowcowe. Wówczas nerkowce jeszcze nie były dojrzałe, dlatego że te owoce były zielone. Teraz mamy czerwiec, więc nerkowce dojrzewają. Z zielonego stają się te owoce żółte, a gdy są dojrzałe, są takie soczyście czerwone, a na dole ten orzeszek, który znacie z Polski, bo w każdym supermarkecie można dostać prażone, solone orzechy nerkowca. No więc ten rynek spożywczy jest kontrolowany przez wielkie korporacje, pośredników licznych i lokalnych polityków, którzy nie dopuszczają nikogo z zewnątrz do tej branży, więc farmer zawsze dostaje grosze, bez względu czy jest nalepka Fairtrade czy nie. Ta nalepka to czysta hipokryzja. No i jeśli ktoś by chciał, nie wiem, niezależny przedsiębiorca biznesem z zewnątrz wejść do tej branży, dać uczciwe zatrudnienie ludziom i zarobić parę groszy, to go nie dopuszczą, nie? Przy okazji spójrzcie, jak rozwija się ten owoc nerkowca. Teraz jest zielonkawy. Widać tutaj jeszcze przekwitnięte kwiaty. Z tych kwiatów tworzy się ta owocnia, tak to się chyba nazywa, która się przekształca w owoc, staje się owocem nerkowca, na początku zielonym, później on rośnie, staje się żółty i na koniec czerwony, tak jak go widzieliście. U dołu są orzeszki. Ale postanowiliśmy się wybrać na wschód od Mlomp do miejscowości Giromet. Przed wami kompleks hotelier Giromet, czyli kompleks hotelowy, który nigdy nie został dokończony i popadł w ruinę. Przedsiębiorca, który odpowiedzialny był za ten projekt, wystartował w senegalskiej wersji telewizyjnego show Dragon's Den, zwanej tutaj Great Entrepreneur. Do wygrania było 20 milionów franków SEFA. To nie jest za dużo, to jest około 33 000
dolarów, czyli 100 kilkadziesiąt tysięcy złotych. No ale facet nie wygrał, nie znalazł funduszy na dokończenie obiektu, no i ten obiekt popada w ruinie, a to szkoda wielka, bo byłby to fajny hotel, no i tu są piękne tereny, tutaj można oglądać cały region Casamance, no ale hotel popadł w ruinę. Jampa powiedział nam, że ten hotel był otwarty. Oddano go do użytku może gdzieś w okolicach 2007 roku, ale wtedy trwała wojna w Casamance. No i krążyły plotki, że tutaj w tej części kraju, prowincji, tak, grasują rebelianci i turyści no, nie chcieli tu przyjeżdżać, woleli wybrać Saly Portudal, popularny kurort w innej części Senegalu, gdzie nie było problemu z rebeliantami. No i hotel podupadł, jest w całkowitej ruinie. Szkoda, bo zobaczcie, teraz jest tu bardzo ładnie. Tam jest rzeka Bolong, tak, czyli dopływ, jakaś tam odnoga rzeki Casamance, namorzyny, palmy kokosowe, bardzo tu ładnie i to byłby super hotel, nie? Słuchajcie. Hotel Widmo. Dzisiaj ostatni dzień w Casamance, gdyż jutro wyjeżdżamy z powrotem, jedziemy z powrotem do Tambacounda. No i dzisiaj nasza ostatnia wycieczka. Pamiętacie, jak mieliśmy pojechać na cudowny program tańców tradycyjnych, w tym Waisa, Niase, Sama i Kumpo i tak dalej, do wioski Mafuji, wioski o nazwie Djato. Ale Mafudziu okazał się taki sam jak wszyscy inni. To znaczy naciągał nas tylko na pieniądze i myśmy zapłacili zaliczkę w wysokości $50 na te tańce. I tańce się nie odbyły. Poprosiliśmy ze względów zdrowotnych o przełożenie daty i oni nie przełożyli tej daty, nie zorganizowali nam tych tańców i pieniędzy nie zwrócili, także nie szanują tu, przynajmniej w wiosce tamtej Djato nie szanuje się gości, tak? A Mafudziu nie zwrócił nam pieniędzy, które tam zostały z zakupu w wysokości $20. Także oni wszyscy tylko bajerują, że są tacy mili, życzliwi i wy wierzycie w to. Oni wszyscy tylko, zależy im na tym tylko, żeby wyciągnąć parę groszy. No i dzisiaj zwiedzamy bez Mafudziu. Mafudziu był niesolidny, naciągał na pieniądze, potraktował nas bardzo źle, nie szanował. Wybraliśmy się na początek do Usuje, gdzie oglądniemy dwa kolejne tradycyjne domy Cas à étage, podobne jak widzieliśmy w Mlon. Jesteśmy w Parku Narodowym Bazę Casamance. Jak wiecie, w tej części prowincji wciąż ukrywają się rebelianci z ruchu Demokratycznych Sił Casamance. Ruch ten dąży do wyzwolenia Casamance i uzyskania przez nie niepodległości od Senegalu. Jest to jeden z najmniej znanych konfliktów światowych, chociaż konflikt Casamance trwał od 1982 roku. Jak to wszystko się rozpoczęło? Otóż rozpoczęło się od wystąpień pewnego księdza katolickiego, Augustin Diamakhoune Senghor. Rozpoczął ten ruch tak naprawdę. A jaka jest jego geneza? Ano, w tej części kraju jest dużo większa produkcja rolna niż w innych regionach Senegalu, bo jest tu dużo więcej zieleni, opadów deszczu i wody, tak? Więc zamieszkujący go ludzie z plemienia Djola, którzy są tu głównym plemieniem, w przeciwieństwie do Wolof w innych częściach Senegalu,
bali się, że zostanie im to zagrabione. To jest lęk, który jest bardzo często powodem wojen w historii dziejów, tak? Dodatkowo jest tu trochę inny układ, nie tylko etniczny, ale również religijny, dlatego że katolicy stanowią mniej więcej taką samą część społeczeństwa Casamance co muzułmanie, a w innych regionach Senegalu są mniejszością. No i to spowodowało, że ten ruch powstał. Choć dzisiaj jest tu już spokojnie, a rebelianci zostali zepchnięci do Parku Narodowego, który notabene liczy sobie powierzchnię raptem 50 km², czyli tyle co mniej więcej 1/5 powierzchni rodzimego Wrocławia, no to niegdyś konflikt ten pochłonął wiele istnień ludzkich. Jak wiecie, w konfliktach głównie cierpią cywilni. No i tutaj było podobnie. Myśmy widzieli obozy dla uchodźców w Gambii, blisko morza Farafeni, i nam opowiadano, że w latach 90. ludzie uciekali z Casamance, bo trwały tutaj działania wojenne. Choć obecnie no, nie ma jakichś działań wojennych prowadzonych na szeroką skalę, to cały czas ci separatyści są obecni i Kaniapa opowiadał nam, że jakbyśmy popłynęli łódką przez tą odnogę rzeki Casamance, Bolong, tak? No to byśmy byli zatrzymani przez posterunek rebeliantów. No i oni się tu ukrywają, często są niestety inwalidami, bez nogi, bez ręki, bez oka, to bardzo przykre, ale no jest to niestety jakieś tam są to logiczne konsekwencje każdej wojny. Do wnętrza, no jesteśmy na drodze głównej, która prowadzi do wioski Jutu, tak? Więc tutaj można jeszcze się w miarę bezpiecznie przejechać samochodem, tak? Pospacerować nawet, ale jeśli by się zagłębiło wewnątrz parku, to jest tam niebezpiecznie, dlatego że są materiały wybuchowe, jest to częściowo zaminowane, wciąż zdarza się, że ktoś tam niestety najedzie czy nastąpi na minę. Ja o takich przypadkach chyba jeszcze w innej części Casamance niż tu czytałem tuż po moim powrocie z pierwszego wyjazdu do Afryki. No więc my za wiele tutaj nie pozwiedzamy, jedziemy sobie drogą i podziwiamy przyrodę, a jest co podziwiać. Dominuje tu las galeriowy, czyli taki wielopiętrowy, który przypomina galerię. Są też zarośla namorzynowe, no bo płynie Bolong, ale można też tu, czy lokalna ludność uprawia tu ryż i jakieś tam inne płody rolne. Jeśli chodzi o faunę, można tu spotkać tego bushbacka, czyli antylopę buszową, ale nie prowadzi się badań nad fauną, no bo z uwagi na rebeliantów. Dojechaliśmy do wioski Efok i tu kończymy wycieczkę. To pewna taka ciekawostka historyczna. Trafiliśmy tu na grób żołnierza francuskiego z czasów kolonialnych, który zginął tutaj w Efok w 1943 roku.